Witam wszystkich. W tym razie chciałbym pokazać kuchnię kaflową, którą zbudowałem 2 dni temu. I na podstawie tej kuchni chciałbym poopowiadać o zaletach i wadach tego urządzenia. Akurat o zaletach i wadach kuchni kaflowej. Także zaraz przekręcę kamerę i zobaczymy, co to za kuchnia i co w ogóle to za urządzenie. Oto nasza kuchnia. Ona teraz stanowi główne źródło ogrzewania, główne źródło ciepła w tym dostatecznie niedużym domu. Pokażę z boku też. O, tak mniej więcej wygląda. Tamta szara plama to jest nowy tynk. Akurat tutaj jest tynk gliniany, bo tam wcześniej stał taki piec i była przebudowa generalnie. I to jest nowe takie urządzenie, nowa kuchnia, którą skończyłem 2 dni temu. Już było palone. Tak, i teraz to też grzeje, jest tu dostatecznie ciepło, około 20 stopni. No, na zewnątrz około 10 stopni, także grzeje. I teraz chciałbym poopowiadać o akurat zaletach i wadach tradycyjnej kuchni kaflowej i akurat na podstawie tego próbę ich usuwania, szczególnie tych wad. No, zaleta jest taka, że jest ładna, ma być ładna i że na niej można gotować. Także to są główne zalety. Ona też grzeje, ale zaraz opowiem, jak to wygląda grzanie kuchni kaflowej. Tradycyjnej kuchni kaflowej, tak. Akurat wady też wynikają z tego, że ona z tego samego przeznaczenia kuchni kaflowej, to znaczy przeznaczenie to jest gotowanie posiłków. Także trochę musimy się zwrócić do historii, jak to wyglądało wcześniej, nie? To tak mniej więcej powiedzmy do połowy XX wieku kuchnia kaflowa był niezbędnym elementem domu mieszkalnego, bo po prostu na niej można było gotować. Nie? Gotowało się albo z pomocą drewna, nie? Rozpalamy drewno lub węgle. I po prostu nie było gazu dostępnego i nie było prądu dostępnego. Także kuchnia kaflowa był niezbędnym elementem lub to nie musi być kaflowa, ale kuchnia z takim blatem żeliwnym była niezbędnym elementem domu mieszkalnego. I właśnie jak to wyglądało życie z taką kuchnią, to znaczy na nią ciągle coś się gotowało, nie? Gospodynia domu gotowało, czy tam, nie wiem, babcia, dziadek, ktokolwiek mógł gotować na niej. Także śniadanie, obiad, kolacja i tak ciągle na niej się gotowało, bo trzeba jeść coś i lepiej jeść coś ciepłego. Także i od tego gotowania ten blat w zasadzie był cały czas, można powiedzieć, ciepły i to grzało dom, nie? Przynajmniej może nie cały dom, przynajmniej pomieszczenie jakieś tam wokół tej kuchni. I to jest właśnie, można powiedzieć, to tak funkcjonowało jako grzewczy element domu. Ale czasy się zmienili i teraz mamy różne urządzenia do gotowania, o wiele wygodniejsze niż kuchnia na drewno. Nie? To znaczy mamy kuchenkę gazową, mamy gaz, mamy prąd, możemy mieć kuchnię na prąd i indukcję, nie? Kuchnię indukcyjną. Na nich się gotuje o wiele łatwiej niż na takiej kuchni kaflowej na drewno. Plus to nie jest łatwo gotować na kuchni kaflowej, bo trzeba mieć przygotowywane drewno, to znaczy wysuszone, dość drobne porąbane, drobne kawałki.
To jest cały proces nauczania się, jak skutecznie to używać. I no, na gazie lub tam prądzie to o wiele łatwiej gotować. Na indukcji nie ustawia się jakaś moc tego i to już gorące, nie? Tutaj trzeba rozpalać, trzeba pilnować ten ogień. To znaczy to jest o wiele trudniejszy proces gotowania. I tak, co chcę wam powiedzieć, nie? Kiedyś to gotowało się pół dnia lub cały dzień. Cały czas to będzie była zimą powiedzmy palone, odpalane, no latem też w zasadzie, bo gdzieś trzeba było gotować. I z tego się grzał dom. Bo ten blat cały czas był ciepły. Także czasami do takiej kuchni były dobudowane takie piece, jakby taka ścianówka, no różnie się nazywa w różnych regionach, ścianówka, piec kaflowy, że ten ogień spod tego blatu, spaliny spod blatu idą gdzieś do jakiejś takiej ścianki kaflowej, którą nagrzewa, no nie musi być kaflowa, może być ceglana czy coś takiego. No i tam jakiś czas trzyma ciepło, powiedzmy w ciągu nocy, nie? Dziennie gotujemy, nagrzewamy tą ścianę i tam jakoś to trzyma ciepło. A na przykład latem jest zrobiony taki szyber letni, tak zwany, żeby nie nagrzewać już tej ścianki. No to otwieramy szyber i no to też jest akurat szyber, można powiedzieć letni. Otwieramy taki szyber i już wtedy nie idzie do ścianki spaliny, ale idzie bezpośrednio do komina, to znaczy grzejemy tylko blat, żeby no latem nie musimy grzać całego pomieszczenia. I tak to funkcjonowało. Ale teraz to wszystko może nie jest potrzebne. To znaczy nie jest potrzebne. Co my oczekujemy teraz od kuchni kaflowej? Także wracam do wad i zalet, nie? No to zalety, jak mówiłem, to jest ładne i można na nie gotować. A wady byłyby, no ja wydzielam 3 wady, 3 główne wady. To znaczy mała akumulacja ciepła. Zazwyczaj tradycyjna kuchnia kaflowa, ponieważ jest przeznaczona tylko wyłącznie do gotowania, to grzeje tylko ten blat, a tutaj, ile rozbierałem czasami stare kuchnie, tutaj ta dolna część była nawalona jakimś gruzem, to znaczy no, nieużyteczna, to tylko było dla ozdoby, nie? I żeby podnieść wysokość blatu na odpowiedni poziom. Także pierwsza wada to jest mała akumulacja ciepła. No wiadomo, jak mówiłam, ta ścianówka, ten piec to pomagało, ale wtedy wchodzimy w gabaryty, większe gabaryty, nie? Akurat w tym domu to trudno by było coś większego pobudować, żeby to ciepło akumulować gdzieś. Także tak jest. Pierwsza wada, słaba akumulacja. Drugie, wynikające też z lepszej możliwości gotowania, to jest małe palenisko. Kuchnia zazwyczaj, żeby była skuteczna, żeby wykorzystać jak najmniej drewna i przy tym jak najbardziej efektywnie ugotować coś, to palenisko ma być dostatecznie małe. No bo jak duży, to trudniej osiągnąć temperaturę i tam więcej drewna idzie. Także jak mamy małe palenisko i chcemy nagrzać większą masę, to po prostu trzeba ładować kilka razy to palenisko. No i przy gotowaniu to jak najbardziej przydatne, ale przy grzaniu to jest akurat wada. I trzecia wada to jest to, że całe ciepło idzie na blat, nie? To akurat przy gotowaniu to jest dobrze, ale przy grzaniu domu
to jest wada, ponieważ ten blat potrafi się nagrzać wtedy, jak dobrze rozpalać, to on potrafi się nagrzać 400 do 400 i więcej stopni i to po prostu wysusza powietrze, przypala kurz, robi się po prostu nieprzyjemnie. No, grzeje mniej skutecznie, ale w domu robi się nieprzyjemne takie powietrze. Także takie by były wady. Mała akumulacja, małe palenisko, co jeden z drugim związane, i przygrzany blat. W tej akurat kuchni kaflowej ja podjąłem próbę eliminacji lub zmniejszenia tych wad. I także jak zwiększyć akumulację? W tej kuchni kaflowej tu wszędzie są, to znaczy w środku tego urządzenia, wszędzie jak się pali, idą spaliny, nie? I pod blatem, i tutaj, i po bokach, i wszędzie, i nawet tutaj, pod paleniskiem. Akurat tutaj też wszędzie idą spaliny. I tutaj nad tą ścianką też są spaliny w środku. Także to ciepło jest odbierane poprzez całą masę tej kuchni. Jej waga wynosi około 1 tony, mniej więcej tak. Jest kafle napełnione szamotą. Tu robione tradycyjnie na glina i druty. No ale kafle wypełnione szamotą i też ścianki szamotowe w środku. Także cegły szamotowe lub płytki szamotowe. I paląc tym nagrzewa się wszystko, całość. Później włączę kamerkę termowizyjną i pokażę jak to jest nagrzane. Druga próba eliminacji wady to jest zwiększenie paleniska. Zwiększyłem palenisko poprzez usunięcie rusztu, nie? To jest palenisko bezrusztowe. Widać, że no tu nie ma rusztu, po prostu jest palenisko bezrusztowe. Powietrze doprowadza się przez te drzwiczki, ładuje się dostateczna ilość drewna, żeby to całą nagrzać. No i tyle. I jak nie ma rusztu, to ten żar zostaje dość długo. No i też trzyma ciepło. No wiadomo, trzeba zakryć powietrze, żeby ten żar tam zostawał. I to tak, to zwiększenie paleniska jest usuwanie tej drugiej wady, że małe palenisko. I trzecia rzecz to jest jak zrobić, żeby ten blat, bo się nie przygrzewał. Bo o co chodzi? Będziemy gotować na tej kuchni no bardzo sporadycznie, bo jak mówiłem, to jest dość skomplikowane gotowanie na kuchni takie na drewno. Także sporadycznie będziemy gotować. I jak to rozwiązać? Tutaj, żeby nie nagrzewać tego blatu bardzo mocno. I tutaj to właśnie podjąłem takie próbę rozwiązania tym, że palenisko jest przykryte nie tą płytą żeliwną, ale jest przykryty płytami szamotowymi. Zaraz pokażę, może będzie widać. O, i tam jest taka płyta szamotowa, nie? Ale jest taka jakby dziura o tam po środku i tam jest szyber, nie? Tam jest szyber. Ten szyber tutaj jest, wyciąga się ten szyber na pręcie takim. Teraz otwarty szyber. Teraz zamknięty. To dość duży szyber. Ten szyber jest pod tym plackiem. Można powiedzieć pod tą fajerką. I jakby otwiera, robi dziurę w płycie szamotowej i wtedy puszcza spaliny, puszcza, można powiedzieć, ogień na blat kuchenny. To znaczy poprzez otwieranie szybra my możemy używać to jako kuchnia do gotowania. Na przykład teraz to jest ciepło, fajne takie ciepełko. No później pokażę tam kamerze termowizyjnej. Ale jak szyber zamknięty,
to już nie nagrzewa się tak mocno. Trudno gotować na tym, nie? Ale mimo tego nagrzewa się i ta płyta nagrzewa się, która przykrywa palenisko i trzyma dłużej ciepło. I ten blat jest cały czas ciepły wtedy, ale nie przegrzany. No i to funkcja taka bardziej grzewcza niż do gotowania. Mimo tego szyber pozwala gotować, jeżeli mamy taką potrzebę. Też te płyty szamotowe pozwala bardziej używać tą duchówkę, bo jak nagrzewają się, to duchówka bardziej trzyma ciepło, bo ten szamot promieniuje akurat ciepło na tą duchówkę. No i takie właśnie próby są rozwiązywania tych wad tradycyjnej kuchni kaflowej. Teraz, aby udowodnić, że to wszystko, co opowiadałem, no, że to tak działa, że to jest prawda, zaraz włączę kamerkę termowizyjną i pokażę, jak wygląda ta kuchnia w świetle podczerwonym. Ona była palona około 20 godzin temu. Nie? Cały czas w domu jest ciepło, około 20 stopni teraz. Także ona nadal jest ciepła po 20 godzinach od rozpalenia. Ale zaraz pokażę, jak to wygląda. I także jesteśmy teraz w świetle podczerwonym. I tak wygląda ta nasza kuchnia kaflowa mniej więcej po 20 godzin od ostatniego palenia. Także tutaj około 30 stopni, nie? Taka ona, wiadomo, letnia teraz, nie jest gorąca. No ale była palona naprawdę dość dawno temu. Plus ona jeszcze trochę mokra po wybudowie. Tu jest 30 stopni, nie? Teraz pokażę, że ona do samego dołu jest ciepła, nie ma praktycznie zimnego miejsca. 35 pod paleniskiem. Tutaj, gdzie strona paleniska, wiadomo, jest najbardziej ciepło. Także 50 stopni praktycznie, tak? Na dole prawie 40. Z drugiej strony możemy zerknąć. O, tu jest fajnie, równomiernie nagrzana cała ścianka. 30, u góry 34. Blat też o 37, tam gdzie palenisko około 40 stopni. Także ona jest w miarę równomiernie nagrzana i najważniejsze, że całość jest nagrzana. Nie ma tutaj, jak widać, do samego dołu jest nagrzana. Także każda cegła, która jest użyta do budowy tego urządzenia, działa jako akumulator ciepła. I takim sposobem, z pomocą tej kuchni możemy grzać dom. Nie? No, co tu jeszcze powiedzieć? No, możemy zerknąć do duchówki. Wiadomo, piec teraz się nie da, ale może grzyby suszyć się da. O, i sam raz 50 stopni w duchówce. Myślę, że dla suszenia grzybów jest sam raz. No, z kolei grzyby dobrze bardzo się suszy na tym blacie. To znaczy trzeba podnieść, zrobić taką siatkę i tam można suszyć grzyby. Ale mimo tego to całe urządzenie jest głównym źródłem ciepła w tym domu. To nie jest, jak mówiłem, tylko dla gotowania i dla piękna, ale to jest urządzenie praktycznie dla grzania. No i dlatego, w którym raz dziennie się loduje w zasadzie pełne palenisko, się odpala, pali się gdzieś tam 1,5–2 godziny i później na dobę mamy spokój. No jeżeli bardzo tam zima, to może i 2 razy trzeba odpalać. Ale nie więcej. Także tak to wygląda.
Tak, i tak wygląda piec odpalony jakieś 15-20 minut temu. I w trybie gotowania z otwartym szybrem. No tu jest ten szyber, nawet widać nagrzany trochę. No, w trybie gotowania. I tu można gotować już ten na przykład placek, ta fajerka 200 stopni. Wynosi. Tu można już coś tam gotować. Także piec jeszcze ciepły od wczoraj.